Cześć, fajnie, że znów się widzimy. Tym razem wybraliśmy nieco bliższy kierunek, ponieważ jesteśmy w Cardiff, w stolicy Walii. Dojechaliśmy tutaj autobusem z Manchesteru. Trasa licząca sobie 200 mil trwała jakieś 5,5 godziny. Po drodze zatrzymaliśmy się w Bristolu oraz Birmingham. W ogóle polecam Wam korzystanie z przewoźników takich jak Megabus czy National Express, ponieważ proponują oni bardzo fajne ceny za podróżowanie po całej Anglii. Zaczynamy! Zwiedzanie Cardiff zaczynamy od zwiedzania Muzeum Narodowego, które mieści się przy Cathay's Park oraz przystanku autobusowego, na którym wysiedliśmy. Budynek został otwarty w 1926 roku. Na miejscu możemy podziwiać prace poświęcone historii Walii, a wstęp do muzeum jest bezpłatny. W samym centrum stolicy znajduje się zamek. Został on wybudowany w XI wieku przez Normanów, najprawdopodobniej na pozostałościach rzymskiego fortu. W środku znajduje się natomiast rezydencja z XIX wieku, wybudowana w stylu wiktoriańskiego neogotyku. Zamek od XI do XIX wieku był nieustannie przebudowywany. Za mną możecie zobaczyć rezydencję z właśnie XIX wieku w stylu wiktoriańskiego neogotyku, o którym już wspominałem. Jeżeli chodzi o sam zamek, był on w rękach rodziny Bute, która to po śmierci czwartego markiza Bute oddała go w ręce miasta Cardiff wraz z parkiem. Zapomniałem dodać, że wstęp oczywiście do zamku jest płatny, wynosi on 13 funtów, ale 13 funtów, ale jeżeli chcecie, to właśnie możecie tutaj wejść na taki dziedziniec, żeby zobaczyć, jak wszystko wygląda od wewnątrz, a niekoniecznie tylko z zewnątrz, od strony ulicy, gdzie wszystko jest osłonięte murami. Znajdujemy się w parku Bute, nieopodal zamku, ale to nie o tym chciałem z Wami porozmawiać. Chciałem Wam przybliżyć nieco Walię, a mianowicie opowiedzieć trochę o języku walijskim. Otóż w Walii są dwa języki urzędowe. Pierwszy to angielski, drugi to walijski. Jednak językiem walijskim posługuje się około 18% mieszkańców Walii. Jest to wynik badań z 2011 roku.
gdzie populacja Walii wynosi około 3 milionów 100 tysięcy, więc nie jest to zbyt duża ilość. Jednakże widać, że to wszystko się zmienia, ponieważ dzieci w szkołach mają już obowiązkowy język walijski. Tutaj będąc na miejscu również spotkaliśmy się z wieloma znakami w języku walijskim oraz angielskim, czyli praktycznie wszystkie znaki są dwujęzyczne. W Walii czy to informacje nawet na drodze, zwolnij, czy to wybór języka w bankomacie, czy też byliśmy w muzeum i wszystkie opisy są w języku walijskim oraz angielskim, więc wygląda na to, że faktycznie Walia chce postawić na ten swój język i chce, aby język ten był znów żywy, aby posługiwała się nim większa ilość mieszkańców. Opuściliśmy już centrum Cardiff i udaliśmy się do Cardiff Bay. Była to dawna dzielnica portowa miasta. Na przełomie XIX i XX wieku stanowiła nawet część najbardziej ruchliwego portu na świecie. Cardiff Bay zostało odgrodzone od kanału bristolskiego, dlatego nie występują tu pływy wodne. Jednak w samym kanale bristolskim panują jedne z największych wpływów wodnych na świecie, które sięgają nawet 15 metrów. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest podróż z Cardiff Bay do centrum Cardiff tramwajem wodnym, którym proponuje firma Aquabus. Cena biletu to 4 funty. My niestety nie skorzystamy z tej atrakcji, ponieważ po pierwsze nie wstrzeliśmy się w godziny kursowania tramwaju, a po drugie dzisiejsza pogoda jednak nie zachęca do tego, aby spędzić ją w tramwaju wodnym. Usłyszeliśmy o najstarszym pubie w mieście, czyli tawernie The Rammer Tavern. Nazwa pochodzi od kieliszka do wina popularnego w Nadrennie oraz holenderskiego Atlantyku. W miejscu tym wciąż wisi licencja z 1800 roku, a właściciel znał się z rodziną, do której należał zamek Cardiff i nawet organizował ślub markizowi w Brunach. My akurat, będąc na miejscu, natrafiliśmy na mecz rugby pomiędzy Walią a Anglią, więc atmosfera naprawdę jest niecodzienna. Dodatkowo piwo, które pijemy, jest to piwo miejscowego browaru którego tradycja sięga 32 roku. Wróćmy do meczu. To jest wszystko ze zwiedzania Cardiff. Wracamy do Manchesteru. Niestety nie udało nam się uniknąć tutaj deszczu. Zwiedzając Cardiff wcale to nie jest takie proste. Meteorolodzy z Met Office potwierdzili, że Cardiff jest najbardziej deszczowym miastem w Wielkiej Brytanii. Roczna suma opadów to 1152 mm na metr kwadratowy. Nawet szkockie Glasgow nie może pochwalić się takim wynikiem. Więc jeżeli zamierzacie odwiedzić Cardiff, nie zapomnijcie o parasolce. Zwłaszcza, że pada tutaj przez 149 dni w roku. Do zobaczenia wkrótce.